I ile to cenisz taki zestaw? Na Wrocław. Na Wrocław. Okolica i Wrocław. 200. Na większą pojemność. Czyli Ikea, zrób to sam. To jeszcze takie pierwsze te wypusty chyba z tym. Zaglądam sobie tutaj. W jakiej cenie? 61 rok, 06. Ale już robura całego nie ma, tylko sam się... Nie. Nigdy nie miałem całego robura, ja po prostu je naprawiałem. Aha. Silniki moimi klientami były zakłady energetyczne z Polski. Warszawa, Łódź, Suwałki, Bielsko-Biała. Wał korbowy, nie? I wystarczyło ten wał główny pompy tylko tak założyć. Odwrotnie i było potem. I lubisz takie motocykle, co? Lubię, jeżdżę. WS-kę mam i Komara. A do jednej bram. Bardzo proszę. I rozumieją, o co chodzi z patyną i z zachowaniem stanu oryginalnego motocykla. Olej w skrzyni, bo faktycznie ta skrzynia trochę huczała. Będę musiał odkręcić. Żebyście widzieli mnie, co ja tu muszę robić, żeby tą kamerę trzymać. Dam za nią 1000 zł właśnie. Bo cokół 1000 to musi kosztować 1000. Grey Metallic. Budzik wyjeżdżam, kikuj, mówię teraz patrz. Ty no, ja o pierwszej cieszę, że o pierwszej nie włączyłem. Nastawiłem sobie na trzecią, a... Czekaj, muszę tu... No to fajnie, no. Już lepiej się jechało od razu. Na tym. I ile to cenisz taki zestaw? 50. W remoncie silnik jest, także no. Dobra, jest blachy są też. Gruby widelec jest replika raczej, ale tak jest jakiś taki zestaw. Ale dwa są, czy tu jeden Nie, oddzielny? jeden zostaje, nie? Do wyboru jakby. Aha, no tak, bo to są też dwie kapy. A skąd jesteś w ogóle? I na Wrocław. I na Wrocław. Okolica i Wrocław. Tutaj jeszcze jakiś spawany. No ten drugi to jest... Taki jest. To jest wał z Portfela, nie? Złożony 1200 na większą pojemność. Aha, no takiego tego. No. A to też sprzedajesz czy nie? Czy to wszystko jest... Tak, no w sensie jeden zestaw do tego, wiesz, podwójne właśnie głowice, Aha. jeden zestaw dostaje, nie? Albo jedna blacha, jeden głowic. Czyli teraz nie sprzedajesz nic jakoś tak? Nie, no to znaczy na części nie bardzo, no może jeden komplet głowic, nie wiem, jedną kapę, jeden botnik, tak wiesz. Ile głowice cenisz? Oryginalne 1,5, repliki 1200. To są oryginalne, zdaje się, to są repliki. Blacha na licznik, jak blacha? 5, 6, lepiej czy? Nie, chyba lepiej. No, by była jeszcze w tej farbie. Może pod tą zieloną farbą nawet jest oryginalna, nie? Trzeba, nie? Była kapla? Tak. Ta jeszcze taka zdrowa, nie? No. To już coś... Sasza, ja kupowałem za... Coś tam Sasza dopadł, nie? Już na stacyjkę. Tak, już musiała być stacyjka z... Ja za moją 800 będzie. 800? No to ta też tak, nie? Zdrowa. To już trochę umęczona. No. Zestaw skrzyni Ikea, rób to sam. No to z tego to obudowa tylko. Już też skrzynię przerabiałem, to kurde mam. Taka już przejścia. No jeszcze tam. No, jeszcze będzie jeździć. A jak Sokół idzie? Powoli. Słuchajcie, miłe spotkanie. Rafał Rosłoniec, tak? Dobrze? Tak. Mówię, no. Także poznaliśmy się na żywo. Tak, Dzięki. Rafał cały czas. A widzisz, po czapce, bo masz na profilowym chyba tak, tą czapkę mam, też, no. nie? No. Także fajnie, miło. No, fajnie. Miło się spotkać. Zapraszam jak najbardziej, jak najwięcej subskrybentów na kanał do Marcina. O. Dużo Dzięki. moich znajomych też się właśnie zainteresowało tym, także jest super, nie? No to fajnie, to fajnie. Jest no. fajnie. Chodzimy. Także, Zobacz jaki żuk, widziałeś tego żuka? żuk jest piękny, nie? Jest taki ze starszy. No, Rafał mówi, że ma fajną WS-kę. Wyjedziesz nią? Jakiś filmik byś podesłał, nie? Muszę, nie? Muszę. Trzymać go za słowo 10, też, nie? 10 lat stała nieużywana i
i ja uruchomiłem, mój starszy syn w sumie co prawda też sobie trochę nią pojeździł. I tak co jakiś czas systematycznie jest przepalona, ale stoi czasu, po prostu mi brakuje, żeby ją restaurować. Dobrze, Nie? inwestycja. A lampę potłukłem sam, to zimową porą, bo robiłem kuli chłopakom. Aha. 2 pary stanek szła i niestety I poszła no, mocno. i się kurczę lampa. Fajnie. Jeszcze takie pierwsze te wypusty chyba z tym. Zaglądnę sobie tutaj. O. Jakiś pierwszy wypust chyba żuka. Żuk też do sprzedania, czy nie? Czy nie oddasz? O! Przewód do wysokiego napięcia będzie, tak? No oryginał. Oryginał, a ja cały bazar szukam. Przepraszam, się dopcham. Ile takie coś cenisz? 2 dyszki za metr. 2 dyszki za metr. Ale ładne. To a tym się różni czymś, czy nie? Nie, to jest to samo, tylko z innej paczki. Tu masz jeszcze zamontowany Aha. magazynowy. O, ten, to czekaj, to weź mi z 2 metry może, co? No nie mam miary. Nie masz miary? Musisz mniej więcej na wzrost. Na łokcie. Na bok. Czekaj, to ja mam 2 metry, to muszę... To jest za krótko. Proszę. O. Jest metrówka. Jest metrów. Centymetry się nie Dobrze. kłócimy, więc... Dziękuję Ci O. za spotkanie. Dzięki też za to. Czekaj, ja zaraz zobaczę, bo to powinno być jak będzie, czekaj. Nie potrzebuje Pan? Jak będzie... O, no już 2 metry. Super. Super, będę miał już na dłuższy czas, myślę. Ruch na stoisku. Ruch na stoisku, a ja dostałem przewód tu od kolegi gratis, bezpłatnie, więc szukałem, patrzcie, dobrze, że się cofnąłem i nie dość, że znalazłem, to jeszcze za free. To jak... Dziękuję jeszcze raz za taki miły gest. W jakiej cenie taka była femka? 200, kurwa, duża cena. A jest cena, 8200. Nie. Co? Nie to. Umawana w 61 rok, M06. A, tutaj jest numer 017, a tu jest poprzedni numer. No, ciekawe. Od czego to silnik? Od czego to silnik taki wielki? Aha, robór. Robór, IFA. O matko. I jaka cena za taki silnik? 7. 7. Wie pan, jest to cena za naprawę. Silnik ma pan w gratisie. Jest No tak. dużo części, które i obsługę, narzędzia do tego wszystko. To jest, bo ja tych silników nie było, robiłem około 300. Tak? A że pan pracował gdzieś w takim zakładzie? Swój zakład miał. Aha. Zobacz, ile tu części nowych, głowic, panewek, korbowodów, zaworów, pierścieni, Wszystko tłoków. do robura, tak? Tak. Tam cała skrzynka jest do silnika też części, ale Można zobaczyć, co tam jest? proszę bardzo. Zobaczę. Mam kolegę, co lubi robury. Ktoś jeszcze robi to? Może ten. No jest taki kolega na YouTubie, Graczyk. A ja nie wiem. A wiem, Samochody wiem. Graczyka, on kupuje robury, ale takie najlepiej właśnie z krzaków. No wie pan, to jest rzecz sprawna, to nie jest jakiś złom, jest zrobiona według, znaczy się, producent. Tu mam książkę o tym, że takie szczegółowe rzeczy naprawcze to skserowałem, bo książkę bym sobie chciał zostawić już jako pamiątkę. Aha, no tak. I to wszystko. Narzędzie wszystkie daje, nawet ściągasz do koła zamachowego. Czyli ten, ale już robura całego nie ma, tylko sam silnik. Nie. Nigdy nie miałem całego robura, ja po prostu je naprawiałem. Aha. Nie? Silniki moimi klientami były zakłady energetyczne z Polski. Warszawa, Łódź, Suwałki, Bielsko-Biała. A dlatego miałem ich, bo
Włocławek miał kolejkę 3-letnią. Dlatego interes szedł. Aha. Tylko tam, wie pan... A skąd pan jest? Bydgoszcz. Z Bydgoszczy. Na przykład taką książkę dostać, to było, wiązało się z cudem. Bo ja mam ją naprawczą, ten cały Pawlik, prezes. No on, ja go znałem kupę lat, on może też, bo kiedyś jeździł na motocrossie, ja mu tam te cylindry szlifowałem. Potem, żeby się jakoś tam dostać, żeby miał dobrą robotę, to zrobiłem mu silnik do Fiata. Tam wszyscy jakieś szlify, ja mówię, tu nie trzeba szlifu, to tylko trzeba pierścionki nowe założyć i wałek rozrządu, bo jak mierzyłem wałek rozrządu, to na każdej krzywce miał o 0,2 mniej. Na 8 krzywek, no to będzie prawie 2 mm, nie? Te 2 mm to jakby jednego zaworu nie było. Ja mu nowy wałek założyłem, to porobiłem, Fiat się zrobił rakieta. A taki mistrz, nie chcę mówić, bo to wszyscy na tym samym mieszkamy, na tym samej dzielnicy. Dałem wałek rozrządu do regeneracji. No ładnie mi wyszlifowali, ja nie mówię, że nie. Ale ten silnik wciąż dymił, nie? Na niebiesko. Tak mi wyszlifowali, że te krzywki były za małe i za mało zawór otwierał. Ona przy prędkości obrotowej jest silnik niedoładowany, brak tlenu, nie? No powiedziałem, ale no, oni to tam byli gruboskórni i taki był klient, a z Raciborza, nie tak przypadkiem do mnie zlądował i właśnie się żalił, że ten warsztat, co mu ten wałek regenerował, to z tego mana 3 razy wyciągnął do poprawy. Ja bym tego mana zaprowadził, tam mu bramę i koniec. Tak samo było z tym silnikiem, powiem tak. Chodź, ty No, Dałem ja pompę. lubię słuchać. Dałem pompę do naprawy. Majster był dobry, ja nie mówię, że był zły, nie? Tylko on tą pompę zrobił, żeśmy założyli i na drugim chyba było, nie palił. Ja tam też na to nie wpadłem. Tak jak tu był, na tym stojaku, stawiłem na awie, miałem widlaka, miałem awie, miałem wszystko i do tego warsztatu pojechałem. Akumulatory założyłem, się zapalili, obejrzeli, no. Oddali mi pieniądze, się nic nie dowiedzieli. Nie muszę... I dałem do pękały do takiego warsztatu, oni też robury robili i co się okazało, nie? Bo ta pompa chodzi w lewo, a jak jest łańcuch rozrządu na łańcuch, to chodzi w prawo. Tak jak wał korbowy, nie? I wystarczyło ten wał główny pompy tylko tak założyć. Odwrotnie i było po temacie, bo on ma stożki takie same, wszystko pasuje. Trzeba wiedzieć. No tak, to taka wiedza kosztuje. Jak to tak. Jak nie umiesz, to się utopisz. No fajnie wygląda. Zaraz wyślę mu zdjęcie, może akurat nie potrzebuję. Jest silnik sprawny, tutaj nie ma picu, bajek żadnych. Manometr. Na wolnych obrotach szybki trzyma 4,5, bo wtedy zawór puszcza, tak musi być. Okay. Ja tu zostawię do siebie namiar, bo ja robię też filmy właśnie z takich bazarów z różnymi, no właśnie z różnymi motoryzacyjnymi starociami, że może ktoś też z widzów będzie zainteresowany. Ja to tak sobie dla siebie robię jakieś motory, maszynę przerobiłem jedną taką na bardzo precyzyjną. Teraz często gęsto dzwonię do tego Piotra z Wrocławia, ale mu takie pytania zadaję, wie pan co mówi? Kawałka, tak? No, raz mówi pan co? Ale jeszcze takiego gościa nie miałem jak pan. Ale ja nie chcę się chwalić, ale 50 lat przepukałem w silnikach, no. To tam coś tam zostało. No tak. Fajnie. To nic, miłego dnia życzę. Ja jeszcze strzelę tylko fotkę sobie i... Jak co? Jak popsuć? Samochód, żeby go nawet nie dotknąć i pan nie pojedzie. No, nie wiem. Jak się dowie, to pan dzwoni. No lepiej, nie. No, słuchajcie, silnik do robura. Mnie to nie interesuje zbytnio, ale kolega Graczyk właśnie z samochodów Graczyka, wiem, że ma tam z 2 robury, oglądałem te odcinki jego, bardzo fajne i przyjemne, więc może akuratnie się przyda taki kontakt, no bo wiadomo, nie każdy ma czas i siły, żeby wszędzie jeździć i wszystko zobaczyć, a tutaj taki pan, który naprawiał tabor
wystawia teraz swoje skarby, więc może akurat to tam się przyda. Zobaczymy, czy to nie jest ten NS-owski. No ale to też trochę chyba rozumiem za... Nie, no taki wiesz, jest taki luźny. No to jest taki rozumiem. Kupiłem jeden klucz, zobaczymy. Może będzie trochę go obetnę, coś na wierce i może będzie działo. Pokaż, co tu nakupiłeś, co? Tłumik. O, Tłumik i bagażnik do Co? WS-ki. i lubisz takie motocykle, co? Lubię, jeżdżę. Jeździsz? WS-kę mam i komara. O, Komara to taki jak tu, idealnie. No. Tak, ty robisz. Taka bluza. bluza super, no. No to fajnie, to udany bazar, nie? No, jeszcze kapselek od piwka jeszcze się został. Z nadmorza. Z Łeby. No. Tak. Grochóweczka jest. Taka ładna. A tu co jest? Obok? Fasolka po bretońsku. Fasolka. O, to chyba muszę w kolejkę się ustawić. Cześć Marcin. Cześć. Tu jest żurek. Fasolka to czy ten. To też dobra wygląda. Nie wiem. A mamy tą fasolę, spróbujemy. Wygrali. Trochę żenada, nie? Taka była do jednej bramki. Bardzo proszę. No, dzięki. Do jednej bramki. Naprawdę. Słuchajcie, fasola. No dobra. Lekko pikantna. Jest też boczek. No, fasolka smaczna. Coś innego, coś nowego. Szybki posiłek, dosyć duża porcja. Słuchajcie, dla mnie się bazar kończy. Jestem zadowolony, bo kupiłem trochę rzeczy. Polecam takie imprezy, jak szukacie właśnie gdzieś do jakichś tam swoich zabytków, albo lubicie popatrzeć, fajnie też spędzić jakiś pomysł na rodzinny tutaj spacerek po takim bazarze, bo widzę, że też ludzie z dziećmi i z żonami chodzą. I zaraz się widzimy w stodole u mnie, zobaczymy, co tam się dzieje. Trzymajcie się. Patrzcie, tutaj mega korek, jakiś skręcony film i tutaj auto. Ciekawe, czy to samochody Graczyka tutaj może zawitały, ale powiem wam, że strasznie. Stałem tutaj chyba godzinę czasu, żeby wjechać w ogóle na most w Toruniu i żeby wyjechać z tego. Tutaj stoją ekipy. No i dobra, ja powiem wam, że jestem zmęczony dzisiaj tym bazarem, tym całym wyjazdem, więc live'a chyba w drodze powrotnej nie będzie. O, witam serdecznie, dojechałem, oczywiście live był, więc w dziale live, ten live z powrotu. No i co, słuchajcie, wczoraj był film z lekkim opóźnieniem jednodniowym, ale był, właśnie odpaliliśmy WL-kę, dzisiaj będę wyciągał licznik, przyszedł też zbiornik. Ale tu chciałem wam powiedzieć tylko tak, bo tam była ta WFM-ka z tymi numerami przebitymi, ale to tak... No słabo, że takie rzeczy się gdzieś tam dzieją i... No ale kiedyś tak było ważniejsze, jakby żeby był numer niż to, że jest oryginalny motocykl. No teraz jest ta fajna sprawa, że są tablice żółte, które są moim zdaniem dużo lepsze od białych. I jakby to nie robi, bo niektórzy się boją, nie, tylko na białych, tylko na białych. Taka obsesja, mania, ale to przez to, że po prostu jak zwykle wynika to z niewiedzy. Ludzie nie wiedzą, nie dopytują, nie czytają, nie interesują się. A lepiej, że motocykl, albo się boją, że to gdzieś było kradzione kiedyś i wyjdzie przy rejestracji, że... Ale to naprawdę są jakieś takie jednostkowe przypadki, że coś takiego się działo. A po drugie spisujemy umowę ze sprzedającym, więc my jakby to nie odpowiadamy za to, tak? Bo my kupiliśmy coś
w dobrej wierze i bez żadnych tych, nie? Dlatego no, trzeba się bać, wiadomo, jeżeli ktoś nie chce pokazać dowodu osobistego, nie chce spisać już umowy, no bo to jest obowiązek. Kupujemy coś powyżej 1000 zł, spisujemy umowę, żebyśmy wiedzieli od kogo to kupujemy, a nie, że później, panie, no ja kupiłem, tam był pan, no chyba, że będzie jako dowód na przykład mój film. To też jest pytanie, dlaczego niektóre osoby nie chcą na przykład pokazywać. No może to być też taki powód, może być inny, bo wczoraj tam słyszałem, że ktoś mówił, że przytył i nie chciał, żeby być na filmie i... Wiesz, Grzesiu? Był taki kolega i mówi... Ja też nie chcę być na filmie. Grzegorz. Także są różne rzeczy, no ale tak jak tutaj ta WFM-ka, no jest nowy numer i obok prześwituje numer, który był wcześniej, ale to jest nawet dobrze, bo można dojść, jaki był oryginalny numer, nie? Ajajajajaj. No ja akurat nie lubię, wolę takie motocykle w patynie, jakby w oryginalnym gdzieś tam kolorku. To mi bardziej robi niż takie cukierkowe, no chociaż taki cukierkowy jak jest fajnie zrobiony i ktoś tam nie żałował na malowanie, no bo to też są różne rodzaje malowania, powiedzmy tak, ktoś sobie gdzieś tam w domu, u kogoś, a są fachowcy, którzy malują profesjonalnie, są nawet tacy fachowcy, którzy potrafią patynę namalować i ja chcę właśnie taki, tak mi się zdaje, bo jeszcze się zastanawiam nad tym Sokołem, czy właśnie żeby był taki w patynie spatynowany, czy żeby był ładny, świecący, ale myślę, że patyna to będzie fajny taki. No zobaczymy. No są teraz takie technologie, ludzie potrafią różne rzeczy robić. Czekajcie, sobie wezmę tu kręcik. Jest taka możliwość. No ale jak widać, że to jest, nie wiem, pomalowane na przykład lakierem proszkowym i gdzieś tam te wyklejone, nie wiem, folijką, szparunki, no to takie coś to mi się niedobrze od razu robi, jak widzę takie rzeczy. A tutaj mamy Harley'a WLC. I była jazda i strasznie coś huczało. Ja myślałem, Grzesiu, że tu coś się zepsuło, wiesz? To był taki huk. Widziałeś, nie? Jak huczało. To się nie dało jechać po prostu. Nie, to jest licznik, tam jest to gniazdo chyba wyrobione. No linka też, no bo tam jest widocznie wyrobiona ta, więc ja ten licznik wysyłam. Poznałem ostatnio na bazarze w Łodzi kolegę, pozdrawiam cię serdecznie, który przez innego kolegę tam poznałem dzięki rozmowom i różnym tam rzeczom osobę, która się zajmuje takimi licznikami. Dobra, zaraz to odkręcimy, wyciągniemy i wyślę je do... Właśnie, bo już mam numer paczkomatu i ja tu jeszcze mam kilka liczników. Jeszcze któryś może wyślemy, co by tu zrobić. Mamy tak. Mamy tutaj jeden. Mamy tutaj jeden taki z zerowym przebiegiem. I mamy jeszcze takie coś. Jeszcze mamy takie coś modzone w latach 80. chyba nawet, czy 70. I jeszcze mam jeden licznik, ale muszę go przywieźć, bo mam go u kolegi. Tutaj mam jeszcze jeden licznik, replikę. Już taki nowoczesny. I tutaj mam jeszcze fajne fajne cyferblaty. Tak to wygląda i muszę pomyśleć teraz, który wysłać, bo jednak to jest ważna sprawa, żeby może tego wyślamy też zobaczyć, co tu się z nim dzieje. Będziesz miał 2 do roboty, a resztę później coś tam zobaczymy. No bo czasami tak jest, że mamy dużo części, one leżą sobie. Czekaj, o. Dzień dobry. To odkręcimy, czy to tak pójdzie? Czy tutaj trzeba nakrętki poluzować, ale dobra, to za chwilę, ale jeszcze wam coś pokażę, bo był tu też jeszcze wczoraj kolega z YouTube'ów, który i przywiózł takie coś. Signal Corps US Army Telephone Repeater. Taka skrzyneczka.
Taka fajna skrzyneczka. Nie wiem do czego mi ta skrzyneczka, no ale jak jest USA, no to teoretycznie fajnie. I tu jeszcze jakieś takie graty. To chyba jedynie się do czegoś nada, bo to reszta to i może to. Bo to reszta niestety taki złom WL-kowy. Mam już całą skrzynkę takiego złomu. Może kiedyś jakąś aukcję zrobię i będzie można coś wylicytować, albo stolik myślałem też, żeby wyspawać. Coś jak tutaj mam takie dwa stoliki właśnie ze złomu, a ze złomu WL-kowego, no to by było dopiero coś. Dobra, to zaraz sobie wyjdziemy, a tutaj jest zbiornik. Grzesiu przyszedł po naprawie. Może go założymy. Zobaczymy, jak on jest tu zabezpieczony. Można czekać. To jest kranik. Zaraz chcesz zobaczyć tą, chociaż nie, tej naprawy tu chyba nie widać, jak pokazywałem zdjęcia gdzieś. Bo tutaj ten kolega powiedział, że zrobi ten zbiornik do WL-ki oryginalny. No i super. I super, teraz widzisz, w środku jest elegancko, a tu były te dziury pod tym, nie? To było tam wszystko skorodowane i jak on zaczął to myć, to patrz, tutaj trochę takie się zacieki porobiły na tej. Ale to wygląda fajnie. Aha, i tutaj zrobił naprawę, widzisz, też to fajnie poprzecierał, także nawet tego nie widać. W środku widzę. No, w środku jest idealnie. No, kurczę, lachska. Ekstra, to teraz może to założymy. Aha, tu jeszcze trzeba będzie kranik. No. Także to tak, to po pierwsze trwa, po drugie ciężko teraz znaleźć fachowca. I trzeba, słuchajcie, szanować takich ludzi, którzy potrafią i rozumieją, o co chodzi z patyną i z zachowaniem stanu oryginalnego motocykla. Bo to niestety jest rzadkość. Często właśnie ludzie wymieniają śrubki, wyrzucają oryginalne śrubki. Tak jak tutaj, no jest taka śruba, to sobie wyobraźcie teraz, żeby to, nie wiem, wymienić i założyć śrubę imbusową, no to... A są takie przypadki. Są takie przypadki, że ludzie zakładają imbus i mówią, przecież co, no fajna, nowa śruba, już jest, gotowe, a... Albo znam jednego kolegę z Ukrainy, który przewozi motocykle, kupuje, powiedzmy, takiego całego oryginała, wystawia go na Facebooku i zdjęcie jest takiego motocykla, a w międzyczasie przez granicę rozkręca go, tylko że nie śrubek nie składa, tylko śrubki idą gdzieś w kubeł, tak? Już nie ma tych śrubek. Nie ma tych śrubek. Czyli dostajemy taki motocykl, ale te wszystkie rzeczy, wyobraźcie sobie, jak teraz tutaj jest będzie założona zwykła śruba. Nawet niech to będzie ta sześciokątna, tylko już zwykła nowa. No co to będzie? To już będzie... Nie to, no. To są takie smaczki, które po prostu powodują dreszcz w takim pasjonacie jak ja. Po prostu uwielbiam takie tematy no i tak musi być. No i to wtedy to musi kosztować. I ktoś się dziwi, dlaczego tu jest taka cena, a w innym jest, mimo że jest odremontowany, to jest tańszy, albo po prostu nie schodzi. No bo jak ktoś się
zna, orientuje w takich tematach, no to od razu widzi i to jakby odpycha. O. Na Halloween jesteśmy gotowi. Ja myślę, że będę jeździł chyba ruskiem, postawię właśnie tego szkieletora tutaj do woza. Tylko chcę jeszcze sprawdzić olej w skrzyni, bo faktycznie ta skrzynia trochę huczała. Będę musiał odkręcić, o tutaj też nie ma tego bagneta. Tylko też muszę odkręcić, zobaczyć czy jest i czy jest też olej tutaj w tym. No, takie rzeczy, to muszę się do tego przygotować. Lucjan, jak tam kolego? Pojeździłbyś też? Też by chyba pojeździł. No, dzisiaj pogoda jakaś taka. A jeszcze ten bazar. Będzie jeden bazar 17 listopada we Wrocławiu. Grzesiu, jedziesz? To w końcu. Przecież jeden bazar zaliczysz w roku. Co? Tutaj śrubki sobie musimy ściągnąć zbiornik, ale kolejna fajna rzecz, też taki młody chłopaczek tam, który kupił sobie fajny wydech stuningowany. To też jest kolejny dowód, że jednak ludzie, że to się ocenia, wiadomo, mamy koło siebie, że nie wiem, nie interesują się młodzi, to od razu mówimy, że już nie ma następców, już nikt tego nie będzie kupował. Będą to ludzie kupować. Tyle ludzi jest, tyle tak ten sentyment do tych motocykli po prostu. I też jest zarażanie dalej. Tak jak do Sokoła. No też przecież nikt już nie żyje, kto jeździ. O, oprócz Tadeusza Lutaka, kapitana, który jeździł Sokołem przed wojną i w czasie wojny. No ale to po prostu będą tego ceny rosły, ceny robocizny rosną. Coraz właśnie jest dużo ludzi, którzy wyrzucają dalej na złom, nie mają pojęcia o wartości przedmiotów. Cała masa staroci jest wyrzucana. No i to jest jakby powszechne, że ludzie po prostu się nie znają i wywalają jak leci. O, dobra. I od razu teraz to można wykręcać. Gdybyście widzieli mnie, co ja tu muszę robić, żeby tą kamerę trzymać. O. No i jest. No i jest. No i dobra, wysyłam do kolegi. No bo to trzeba robić od razu, jak odłożę coś, później zapomnę, tak jak miałem niektóre filmy robić z motocyklami niektórymi i to właśnie później nie ma czasu mieć coś tam, ciągle coś. Tu życie tak leci, że nie wiadomo kiedy to w ten czas przelatuje. Dobra, ważne jest, żeby śruby zawsze pamiętać, żeby je też przykręcić, żeby później nie szukać, bo gdzieś ktoś kopnie, ktoś przełoży, ktoś wyrzuci wszystkie śrubki. To sobie tu przykręcę, żeby one już tu czekały na licznik z powrotem. Te też tutaj z boku wkręcimy. Dobra, przykręcone. A ja, słuchajcie, chciałem w ogóle przywitać nową osobę wspierającą i podziękować. Farm Moto Life. Taki profil został właśnie złotym memberem, czyli jakby wykupił ten najwyższy pakiet wspierania. Dziękuję Ci ślicznie. Ale widzę, że kolega tutaj też ma relacje z motoweteramy w Mannheim. Z cenami motocykli, także zapraszam. Można pooglądać i zaglądać. No i dziękuję Ci za wsparcie. Nie wiem, nie widziałem Cię chyba jeszcze w komentarzach, w wydziale komentarzy, więc zapraszam też do komentowania, do aktywnego tutaj uczestniczenia w życiu Makipy, tych wszystkich ludzi, którzy tutaj się udzielają u mnie na kanale. Patrzę jeszcze do mojej gablotki z różnymi fantami. Tu kupiłem w Stanach na Pchlim Targu
taki przewód i patrzcie, do starej instalacji jak znalazł. A tutaj, o, tą kiedyś kupiłem lampkę, tutaj gość mówił, że to nie jest do około 1000. Dam za nią 1000 zł właśnie, bo soku 1000 to musi kosztować 1000. Nie wiem w zasadzie czego. Widziałem, że faktycznie w niektórych jakieś tam zdjęcie widziałem, że było taka lampka też na błotniku, ale no teoretycznie powinna być inna, więc no, ta lampka jest do sprzedania. Jakby ktoś chciał taką lampkę, do czegoś szukał albo wiedział i napisał do czegoś, to śmiało pisać. O, tu widzę, że mam taki przełącznik. Tutaj oryginalny przełącznik do SHL-ki. Do SHL-ki, fajny. Za to dałem kiedyś 400. Za to dałem 400. Oczywiście, a to jest? Aha. To jest do tego. Do WL-ki różne fanty. No i tutaj mam te Boscha lampki. Mam jedną taką i mam jedną taką. To jest chyba do SHL-ki. Do SHL-ki z tyłu. Tutaj mam farbę oryginalną. Grey, Metallic, Sabre. No, oryginalna puszeczka. Ja lubię takie fanty sobie zbierać. Tutaj jakieś te... jak to się nazywają? Do wentyla chyba. Czy to można otworzyć? No, nawet coś jest w tym. Na początku jeszcze filmu była ta WL-ka za 50 000, znaczy zbiór części, no ale w miarę powiedzmy tam było to oryginalne, wszystko fajnie, tylko że takie fanty poniszczone, zniszczone w oryginalnym stanie, żeby to doprowadzić do stanu takiego używalności, żeby to fajnie poskręcać, pomalować, no to jest jeszcze fura pieniędzy, a jak nie pieniędzy, to masę czasu poświęconego, aby to zrobić. Bo pamiętam tutaj w tej WL-ce jak miałem, żeby tam, nie wiem, wybić przód i to rozkręcić, grzanie palnikiem, no to są pozapiekane tematy. Tutaj fajnie, no, ja lubię takie coś właśnie, o, jak jest takie wżery, tutaj nie było oryginalnej farby, nie było wszystko no więc nie mogłem tego zrobić w jednym, więc jak takie jest różna zbieranina, no to niestety to trzeba wypiaskować już i pomalować i zrobić, no ale mówię wam, no w oryginalnych, czy tam piasty kół, piasty fajne robią z Ukrainy, więc ja akurat nie wolałem, jak teoretycznie miałem jeździć też tym, więc żeby to było w fajnym stanie. Tak jak tutaj, o, dorabiają, to całe szczęście robią, no i ja jestem za tym, żeby takie rzeczy właśnie już powymieniać, jest dużo prościej, łatwiej, szybciej i tym jeździmy. No ale jeżeli chcemy, mamy już tam motocykl do jeżdżenia, a to jest projekt taki długoterminowy, że się tam będziemy tym bawić, składać, no to można też troszeczkę jak kiedyś było ten młody technik, tak nie, młody modelarz, mały modelarz, można to traktować jak takie puzzle i przez całe życie sobie coś tam zbierać, w shopie gdzieś to trzymać. No ale to jest, mówię, to jest wtedy projekt na całe lata i sobie tam śrubkami. A jak chcemy jeździć, chcemy się tym cieszyć za życia, to ja idę w to, że kupuję. No nie chcę mi ta replika to jakoś tak w Polsce brzmi jakoś tak nacechowana negatywnie. W autach to są zamienniki. Jest zamiennik, nie mamy czegoś, wkładamy zamiennik i jeździmy i się cieszymy i jest fajnie. No, ja jestem, też kiedyś byłem jakimś takim, ale jak właśnie nie siedziałem w tym temacie, nie wiedziałem, mówię, nie, musi być oryginalne i zawsze pytałem się, a czy to, a nie jak kupię, a coś będzie nieoryginalnego i co wtedy? No trudno, no będzie, ale to jest też cena tego, żeby wejść w ten klimat, bo jak już mamy coś, poznamy, dotykamy, coś naprawimy, coś odkręcimy, coś przykręcimy, no to już to wiemy, jest ta wiedza, to też kosztuje, więc to już jakby też nabywamy w pakiecie. No i później kolejne rzeczy, kolejne. Coś tam się dzieje, za chwilę może ktoś tam właśnie będzie mógł coś kupić, będzie jakaś okazja, już będziemy siedzieć w temacie, ktoś już będzie wiedział, że mamy taki motocykl, że już się interesujemy i to wszystko po prostu przychodzi z czasem, także nie bać się, kupować,
jeżeli coś jest właśnie taką, jak planujecie sobie WL-kę, a jeżeli już kupować zbiór części, no to już w jakimś takim najlepiej jak jest cała, no ale teraz całe widzieliście 80-90 tysięcy trzeba dać za całą taką WL-kę do zrobienia gdzieś tam z Rosji czy z Ukrainy przywiezioną, ale też już od roku, 2-3 też tam chyba ze Brzydowice taki kolega sprzedaje takie złożone powiedzmy WL-ki, ale całe właśnie z tych zamienników złożona, no oczywiście silnik oryginalny, bo tych silników jest bardzo dużo jeszcze, ale też pewnie za jakiś czas się pokończą, bo dużo tych motocykli jest budowanych i składanych. Też kosztowało około 50 tysięcy, więc taki zbiór tutaj, no tylko ile nam zajmie klepanie błotnika, czy tam jeżeli sami to robimy po godzinach, to jeszcze, no ale jak gdzieś tam zlecamy, no to później się niestety przerzuca w tą cenę finalną, że to kosztuje teraz za ładną WL-kę to trzeba, nie wiem, 120 do 150 tysięcy za wojaka zapłacić. Dobra, ja tutaj czekam jeszcze, bo paczka ma być z Klimasa dzisiaj. Paczka z Klimasa, jeszcze coś wam chciałem powiedzieć, ale gdzieś to już mi wypadło z głowy. Tutaj mam ten oryginalny zbiornik, nie wiem, może jak będę kiedyś potrzebował na coś pieniędzy, to możliwe, że jeżeli tamten uratuję sobie, który miałem w tamtym motocyklu, więc ten może będzie do sprzedania. Ten silnik WFM-ki też, chociaż bardziej bym wolał na coś się zamienić, jak coś macie fajnego, tylko że najpierw mi napiszcie, za co się zamienić, bo tak jakby najbardziej lubię, że ktoś coś mi napisze, wysłać maila i wtedy się możemy dogadać, zgadać i porozmawiać. Do policjanta przyczepić muszę. Ty już, Grzesiu? Ubierasz się? Słuchajcie, chcę tu przyczepić tabliczkę, ale tu jest oryginalna w ogóle, co się rzadko zdarza. Tu nie pasuje zbytnio, więc chyba ją przykleję sobie tego, co prawda ona tutaj troszeczkę nie będzie widać jednej tej. No ale nie ma innej opcji. Trzeba to przykleić. W którymś odcinku będziemy jeździć pewnie tym policjantem, bo chcę właśnie przykleję tablicę, odpalimy, wyjedziemy i będzie się działo. Chciałem wam serdecznie podziękować za aktywność, zaprosić do zostawienia subskrypcji, to pomaga mi rozwijać kanał, właśnie tworzyć kolejne treści, także dziękuję za to, jeżeli klikniecie tego suba i widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć! Koszulki z motywem Sokoła 1000 z moim silnikiem już dostępne na stronie www.motozloty.com w 4 wersjach kolorystycznych, że serdecznie zapraszam do zakupów i wsparcia odbudowy kultowego polskiego motocykla Sokół 1000. Cześć! Na koniec, słuchajcie, pozwolę sobie na reklamę mojego przecudnego, przeuroczego sklepiku motozloty.com. Jeżeli szukasz pomysłu na prezent, na podarek dla siebie, dla bliskiego, dla faceta, dla męża, dla chłopaka, dla dziadka, wujka, babci, stryjka, to idealnie trafiłeś. Wejdź na stronę motozloty.com i tam znajdziesz miliony pomysłów na prezenty, naszywki, wpinki, szyldy, blachy, no mamy tam tego całą masę. W opisie masz kod rabatowy, od 100 zł wysyłka bezpłatna. Miło mi będzie, jak trafisz do mnie, hej!